Dzisiaj będzie odcinek dla miłośników przyrody, matki natury, Krystyny Czubówny i dzikich zwierząt. Oto dzikie zwierzę. Nie to łagodne jak baranek. To Ford Puma. Taką drapieżną wersję już testowaliśmy, tutaj możecie sobie kliknąć, żeby ją obejrzeć. Nazywała się ST i miała 200 koni mechanicznych, a to jest zwykła, normalna, tylko niebieska Puma. I ta zwykła Puma to oczywiście przedstawiciel bardzo popularnego ostatnio gatunku tak zwanych miejskich crossoverów. Ma być takim miejskim kotem, zwinnym jak prawdziwa Puma w lesie. Dlatego zbudowano ją na bazie Fiesty, natomiast trochę urosła, ponieważ rozstaw kół na przykład jest o 7 cm większy niż w Fieście, rozstaw osi jest o 10 cm, nie, o 9 cm większy niż w Fieście, w związku z czym mamy więcej samochodów w samochodzie. Szerszy, dłuższy, ma 4,2 metra, to już jest tylko 16 cm, o tyle, 16 cm mniej niż miał pierwszy Focus z 99 czy tam 98 roku. Co istotne z punktu widzenia crossovera do miasta, ma całkiem spory prześwit, ponieważ tutaj jest ponad 16 cm, dokładnie 16,4 i ma też bardzo małą średnicę zawracania, bo wynosi ona tylko 10,6 metra. I co to oznacza w praktyce? A no zobaczcie. Wierzcie mi, że nie udaje się to każdym samochodem na tym podjeździe, a tutaj na 3 czy tam 4 razy byliśmy w stanie zawrócić. Kolejna rzecz, która jest istotna w takim crossoverze do miasta, to oczywiście bagażnik. Mamy tutaj według Forda 450 litrów, bo nie ma koła zapasowego, tylko jest zestaw naprawczy. Nie widać tych 450 litrów, powiedziałbym raczej, że mamy tutaj 250. Ale to kwestia tego, że tą półeczkę możemy sobie zdjąć. O, i teraz mamy... Też nie 450 litrów, tylko około 370, ponieważ Ford podaje pojemność pełnego bagażnika razem z tą wielką, gigantyczną wnęką, którą nazywa Megaboxem. I mamy tutaj kurek spustowy. Można sobie zrobić z tego wannę, nie wiem jakie jest dokładnie tego obciążenie. Urósł, zobaczymy. O! I na przykład jak Wam się pies strasznie ubłoci, o, tam możecie trzymać psa, a tutaj wieść bakarze. Jak tam, misiu, nie podobało się tam? Tak? Nic nie widać, już nie będzie Pancio tak robił, chodź. Ale Ford mówi, że to nie tylko po to, żebyście mogli tam sobie kąpać psa, ewentualnie gumiaki po tym, jak byliście na grzybach, tylko możecie też tutaj przewozić wysokie przedmioty do 115 cm, więc jak pojedziecie do sklepu ogrodniczego i se strzelicie kwiatka w doniczce, to patrzajta. Chwilunia, bo wsadziłem najpierw psa, 40 kg, a teraz doniczkę z kwiatkiem. I ta półeczka też jest bardzo fajnie zrobiona, bo zobaczcie, jak ją macie w wyższym położeniu i chcecie coś tam schować, to tak i ona się tak trzyma. Tak? Tak? Dobrze mówię? Tak. O, teraz idealnie. O, wtedy to zrobiłem bez sensu, bo na chama i na ścisk. I 450 litrów to razem z tym, natomiast tu też możecie to sobie włożyć walizki, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast występuje to auto też z kołem dojazdowym i wtedy macie to bardziej tu zabudowane, tu jest koło, a tutaj jest dosłownie tylko 30 albo 40 litrów tego pojemnika. Zwracam też uwagę na wykonanie samego bagażnika, ponieważ rzadko spotyka się, by w segmencie B tutaj było wykończone to wykładziną, a nie ordynarnym plastikiem. To z jednej strony fajne rozwiązanie, ponieważ podnosi się razem z szybą wysoko i tu nawet się unosi na linkach, więc macie łatwy załadunek walizek. Natomiast z drugiej strony, jak zaczniecie to zamykać, tu mamy elektryczne zamykanie, to będzie Wam wadziło o walizki, więc są tego i wady, i zalety. Z tamtej strony czy z tej mam pokazywać? Dobra, to nie z tamtej, z tej? Dłuższy rozstaw osi powinien zagwarantować trochę więcej miejsca niż w Fieście i rzeczywiście trochę więcej go jest. Za sobą bym nie usiadł, ponieważ ten fotel jest jeszcze dalej do tyłu odsunięty. Natomiast tutaj za pasażerem jak Cię mogę, jak na auto segmentu B nie jest wcale źle, ale umówmy się, jak kupujecie taki samochód, to kupujecie go po to, żeby z tyłu jeździły dzieci, a nie dorośli. Natomiast jak i tak na 2-metrowego dryblasa, to zobaczcie, no mieszczę się tu. Oczywiście dotykam głową sufitu, ale jest znośnie, na krótki dystans do jazdy po mieście. Co ciekawe, o ile z przodu są cykorki, to tutaj już są tylko i wyłącznie haczyki, żebyście, nie wiem, mogli sobie powiesić szalik i żebyście nie widzieli, co się dzieje przed Wami. O. Są siatki w drzwiach? Są siatki w drzwiach. Nie ma ani jednego gniazda USB z tyłu, nie ma też żadnych nawiewów. Drzwi są całe odlane z jednego wielkiego kawałka plastiku. Ale tak jest w tym segmencie, tylko tutaj podparcie pod łokieć jest miętkie.
Silniki do wyboru są 3, a w zasadzie to jeden, ponieważ jest to ta sama jednostka o pojemności 1 litra, znany EcoBoost, nagradzany od wielu lat na... Gdzie to? Aha, jest, dobra. Ma tylko 3 cylindry i występuje w 3 wariantach mocy. 95 koni mechanicznych, 125 koni mechanicznych i 155 koni mechanicznych. I powiecie, że 155 koni mechanicznych z silniczka 1.0 to wola Boga, będzie się to sypało szybciej niż choinka po Bożym Narodzeniu. Ale przypominam tylko, że Mercedes AMG A45S z 1 litra pojemności wyciąga ponad 200 koni, bo ma 2-litrowy silnik i ponad 400 koni. Możecie sobie obejrzeć materiał Julka Szalka z takim używanym Mercedesem A45 AMG. Wracając natomiast do Pumy, to te warianty mocniejsze, czyli 125 koni i 155 koni mechanicznych, wreszcie pożeniono z automatem, z 2-sprzęgłową, 7-biegową skrzynią PowerShift. No, więc nasz egzemplarz to jest 155-konna wersja, najmocniejsza, oprócz ST, ma PowerShifta 7-biegowego i dodatkowo jeszcze z pakietem X. Co to oznacza? To oznacza m.in., że mamy 18-calowe felgi w serii. To oznacza, że mamy troszkę przemodelowane względem zwykłych wersji zderzaki przedni i tylny. To oznacza, że mamy też tutaj taką chromowaną końcówkę wydechu i po tym można tego ST-Line'a, o tu jest, i po tym można tego ST-Line'a poznać. No i oczywiście wiąże się to też z lepszym wyposażeniem, na przykład jest coś tam w środku. Ale ST-Line oznacza też trochę zmian mechanicznych. Na przykład w standardowych wersjach z tyłu są bębny. Natomiast tutaj mamy tarcze. Co prawda one mają taką średnicę mniej więcej jak spodek pod filiżankę do herbaty, ale są i działają. Zanim wsiądziemy do środka, to jeszcze... O, zobaczcie, Easy Fuel. Nie rozumiem, dlaczego tego nie stosują inni producenci, ponieważ to zapobiega wydostawaniu się paliwa na zewnątrz, a nie musicie za każdym razem odkręcać korka. Bardzo praktyczne rozwiązanie. ST-Line oznacza też na przykład taką bardzo ładną tapicerkę. Nie jest ona skórzana, tylko to jest skóra sztuczna z plastikowych krów, natomiast miła w dotyku, a tutaj jest materiałowe wykończenie tego środka. W tej wersji dostajecie też ładnie na czerwono obszytą i mięsistą, bardzo fajną skórzaną kierownicę. Boczki z przodu już są przyjemniejsze w dotyku niż tam z tyłu. To jest miękkie, ten plastik zaczyna się dopiero tutaj. Natomiast to zrobiono z bardzo przyjemnego materiału. Generalnie jak patrzę na tę konsolę tutaj, to mam wrażenie, że kurde, wreszcie Ford zaczął myśleć o tych wnętrzach nie tylko pod kątem tego, żeby jak najwięcej plastiku narąbać i żeby to było jak najtańsze, tylko żeby to i jakoś wyglądało i żeby miało to jakąś fajną jakość. Bo zobaczcie, to nie jest to prawdziwy karbon, stalowe, ale z fajną fakturą zrobione jak z plecionki, żaden plastik. To tutaj jest miękkie i przyjemne. Ten plastik pojawia się dopiero gdzieś tutaj, o, niżej, ale wszystko jest naprawdę przyzwoicie zmontowane, a to nie jest coś, do czego Ford nas przyzwyczaił, nie wiem, w latach 90. czy w pierwszej dekadzie XXI wieku. No i w standardzie dostajecie też w tej wersji ST-Line z pakietem X automatyczną klimatyzację, samnościemniające lusterko, czujnik deszczu, kierownicę wielofunkcyjną, nawet te zegary, które mają ponad 12 cali. Dopłacić trzeba m.in. za system multimedialny, kamerę cofania i parę tego typu pierdół. Ale jedziemy teraz po takich drogach, które są trochę gorszej jakości. Zobaczcie, tu jest przebudowa i już czuć, że ma naprawdę twardsze zawieszenie niż normalna Puma. Bliżej mu do tego zawieszenia z ST. Jeszcze dodatkowo daje znać o sobie ta 18-calowa felga i jest po prostu sztywno. Naprawdę potrafi wytrząść na takiej gorszej jakości drogach. Co ciekawe, ta wersja 155-konna z PowerShiftem ma 220 Nm, czyli o 20, uwaga, mniej niż ta sama wersja silnikowa, ale ze skrzynią manualną, czyli 20 Nm mniej, ale lepsze osiągi, bo Ford w katalogu napisał, że manual robi setkę w 9 sekund, a automat podobno robi w 8,7 sekundy. Potem to sprawdzimy. Teraz istotne jest jeszcze jedno, że zarówno silnik 125-konny, jak i ten 155-konny, który tutaj mamy, występują już wyłącznie, zwróćcie uwagę, wyłącznie z mchewem, czyli z tą delikatną instalacją hybrydową. Tylko Ford chwali się, że zrobił to i opracował tego mild hybrid lepiej niż inni producenci, bo on naprawdę daje oszczędności i ta elektryka naprawdę tutaj działa do tego stopnia, że z tyłu na klapie jest napis nie mild hybrid, ale
hybrid, po prostu. I działa to tutaj na tej zasadzie, że wyeliminowano całkowicie alternator, natomiast w jego miejscu pojawiło się coś, co Ford nazywa BISG, Belt Integrated Starter Generator, czyli urządzenie, które ma w sobie funkcję i rozrusznika, i generatora. Ma to 16 koni mechanicznych, czyli za mało, żeby napędzić generalnie samochód, ale bardzo ładnie odzyskuje energię. Zobaczcie, tutaj teraz zdejmę nogę z pedału gazu i zacznę hamować. To było pokazane. A teraz uwaga, delikatnie przyspieszam, nic się nie dzieje, mocniej wdepnę pedał gazu, zobaczcie. Jest dodatkowych jakby 50 Nm takiego boostu przy niskich prędkościach dzięki temu silniczkowi elektrycznemu. Bateria to tylko ma 0,4 albo 0,5 kWh, więc jest dużo mniejsza niż w takich standardowych samochodach hybrydowych, a już nieporównywalnie mniejsza niż na przykład w pluginach. Ale efekt tego ma być taki, że to auto naprawdę zużywa minimalne ilości paliwa. Teraz przez ostatnie 6 minut to 6,9 litra. To nie tyle co nic. Ten BISG ma też zapewniać to, że będziecie mieli zasilanie urządzeń pokładowych w momencie, kiedy na przykład podczas jazdy z autostradowej zdejmiecie nogę z pedału gazu i silnik spalinowy się wyłączy. Dodatkowo dużo szybciej ma reagować układ start-stop na ruszenie ze skrzyżowania albo z takiego ronda. O, zobaczymy, tu zatrzymamy się i zobaczymy, jak szybko się włącza i czy się wyłącza. Uwaga, staję przed przejściem dla pieszych, ponieważ ktoś przechodzi, niewidzialny duch, proszę, silnik się wyłączył. Uwaga! No rzeczywiście, włącza się szybciej. Jeżeli chodzi o samą pracę tych 3 cylindrów, to muszę przyznać, że po pierwsze mają naprawdę całkiem przyjemne brzmienie dla ucha, nie jest to takie charakterystyczne terkotanie. W dodatku do 2500-3000 obrotów tylko słychać, że to są 3 cylindry, natomiast powyżej tych prędkości już kompletnie nie, też słychać. Natomiast bardzo, bardzo przyjemnie ta skrzynia zmienia biegi. Niezauważalnie, w ogóle nie ma najmniejszego nawet szarpnięcia, zobaczcie, nawet widać to po obrotach, jak się zmieniają. I czuć też wysoki moment obrotowy, bo te 220 Nm naprawdę tutaj dają radę od dolnych partii. Zobaczcie, kładę teraz i on raz, dwa odjeżdża. Uwaga, przyhamowuję, kładę nogę na pedale gazu. Jest też delikatnie odczuwalny lag, ale nie tak odczuwalny jak na przykład w DSG z grupy Volkswagena, gdzie tam mijają 2 czy 3 sekundy, zanim samochód się zbierze. Tutaj w trybie komfortowym czy tam Eco jest też, ale naprawdę jest bardzo malutki, dosłownie sekundowy. Teraz na przykład zobaczcie, wchodzę w zakręt, kładę nogę na pedale gazu i już odjeżdżam. Więc pod tym względem jest ekstra, a jedziemy w trybie Eco. A tych trybów tutaj trochę mamy, bo jest jeszcze sportowy, jest śliska nawierzchnia, jest droga nieutwardzona, jest normalny, jest Eco i jest sport. O jacie, jakie on ma zawieszenie sztywne. Jak ten samochód się przyjemnie zbiera, ja pierdzielę, jaką on ma dynamikę fajną. Ty. I to jest na 3/4 pedał gazu. No powiem Wam, że jestem w szoku, że ta popierdółka tak jeździ. I czuć, że ma naprawdę inaczej zestrojone zawieszenie. Bliżej mu do tego zawieszenia z Pumy ST niż do klasycznego w Pumach, bo jest dosyć sztywne. I czuć to wyraźnie na takich właśnie wybojach, na nierównych drogach, gdzie i ta 18-calowa felga swoje robi, i to zawieszenie. Ono nie jest obniżone, natomiast ma ewidentnie sztywniejsze nastawy. Nie jest też tak, że jakoś specjalnie na tym komfort ucierpiał, bo nie czuje się jak, nie wiem, kurczę, w 911 GT trójce. Natomiast czuć, że nie jest to taki komfort jak w normalnych crossoverach, gdzie jest ewidentnie postawiony nacisk na tą miękkość. Tutaj miękkości nie ma, dodatkowo zobaczcie, kurde, ten układ kierowniczy i ja pitole. Tym autem aż chce się jeździć i skręcać. Chyba drogę remontują, tak mi się wydaje, nie? Oczywiście pstrykanie i zmienianie tych trybów nie zmienia nastawów zawieszenia. Zmienia się praca przepustnicy, skrzyni biegów, trochę układu kierowniczego, natomiast zawieszenie nie jest aktywne i jego twardość pozostaje taka sama, czyli względnie duża. Sztywność. To co, jeszcze raz sporcik, nie? Jak przyjemnie się ten silnik wkręca na obroty, jak on ładny ma moment obrotowy od dołu. Naprawdę ten samochód, kurna, potrafi dawać frajdę z jazdy. To jest niesamowite. Taka pumcia.
jest w tym trybie sport po prostu spontaniczny i autentycznie daje frajdę i skręcenia kierownicą, z jechania po zakrętach i z tego, jak się generalnie zachowuje na drodze. Jest kompletnym crossoverem z lekko sportowym zacięciem. Naprawdę. No zobaczcie, wyjeżdżam normalnie ze skrzyżowania, a on chętnie łapie te obroty, wchodzi sobie na 4000, jest przy tym bardzo cichy. Zobaczcie, to są 4000 obrotów, a ja mogę spokojnie mówić. Z drugiej strony naprawdę lubi te wysokie obroty i to czuć w każdym momencie, jak naciskacie o pedał gazu. Bieg zmienia dopiero przy 6, ile? 6200, 6300. I dopiero czuć, że tam gdzieś na samym końcu, na samej górze tych obrotów on trochę słabnie. Ale wrażenia są zaskakujące jak na 155-konne auto, bo to tylko 155 konie. Dzisiaj nie robi taka liczba żadnego wrażenia na entuzjastach motoryzacji. A to auto z taką mocą naprawdę sprawia frajdę z kręcenia kierownicą i z jazdy. Ty, no ja jestem w szoku silny, mówię teraz to całkiem serio. Ale przechodzimy sobie w tryb Eco. O, i teraz stracił ochotę do życia. Przepustnica inaczej zupełnie pracuje, zmieniły się zegary, wyzerujemy sobie licznik, pojedziemy sobie delikatnie, łagodnie, no zaraz jeszcze zrobimy 0-100. Nawet wyprzedzanie w takich warunkach nie jest koszmarem, czego można byłoby się spodziewać po samochodzie segmentu B, po crossoverze. I to nie trzeba wtedy nawet buta wbijać w podłogę, tylko zobaczcie, zaraz będziemy mieli wolne, jedziemy 70, delikatnie sobie dodaje gazu, a on naprawdę od razu redukuje sobie bieg, nabiera wigoru. Jest kompletnie bezstresowy w tym. Naprawdę to jego zachowanie wskazuje na to, że nie można podchodzić do tego auta jako do typowego crossovera segmentu B do jazdy tylko po mieście. Zobaczcie, tu są efekty spalania z takiej spokojniejszej jazdy. 5,2 litra. Prędkości 70-90 km na godzinę. Tam 100 parę przy wyprzedzaniu, bo trzeba to zrobić wartko i bezpiecznie. Dobra, to co? Bierzemy się za 0-100. No dobrze, oczywiście należy to zrobić w trybie sportowym. W trybie sportowym nie działa start-stop, od razu sobie uruchomił silnik. Kontrola trakcji wyłączona. Włączona czy wyłączona? Włączona czy wyłączona? To jest ośka, to myślę, że z włączoną. I tak zamieli, i tak zamieli. Osiem i 3/10. Co? Myślałem, że 9,3. Mówiłem, że jest szybsza niż twierdzą papiery dla odmiany, bo na przykład Focus ST taki nie był. Tu możecie sobie kliknąć. Był 2 sekundy wolniejszy, ale trochę przeze mnie, przyznaję. Naprawdę dynamika, żwawość i taki wrodzony spryt tego auta jest zaskakujący. Nie! Nie, kurwa, to nie jest możliwe. Czy wy to widzicie? 8,1 sekundy. Przypominam, że w papierach to 8,7. No jestem w szoku. Silny, wyskakujesz. No teraz gorzej, 8,6. A może to jest taka magia silnego po prostu. Silny jest tak silny, że nawet dodaje paru koni każdemu autu. 8,1. Dobrze, że mi kazałeś wysiąść, bo znalazłem 20 zł. Naprawdę? To jest człowiek chodzące szczęście. Podsumowując część z doznań tych takich jazdy bardziej sportowej, brutalniejszej. Świetny układ kierowniczy, bardzo komunikatywny, bardzo fajnie zestrojone zawieszenie. Nie jest nazbyt sztywne, ale jednocześnie czuć, że ma sportowe nastawy. I doskonale mimo wszystko wybiera te nierówności. I trzecia rzecz, no silnik, chęć jego do pracy, pięknie po prostu od samego początku, jemu się chce, jest takim tym pieseczkiem, któremu się wszystko chce, rzucacie mu patyk za patykiem, a on dyma w te i z powrotem i się z tego bardzo cieszy. Dokładnie tak jest z Pumą, tylko jest nie pieseczkiem, a koteczkiem. A teraz wjeżdżamy na autostradę i się zobaczy, jak to się spala. To paliwo tutaj, przy takich stabilnych 120 km na godzinę. Czy ten mchew wtedy pomaga też w takich warunkach? Bo że w mieście on spali rozsądne, nie wiem, 7-8 litrów, to na taką moc i na takie gabaryty auta będzie całkiem przyzwoitym wynikiem, ale czy ta instalacja cokolwiek daje przy takiej jeździe trasę? Wchodzimy sobie w ECO. O, jest ECO. Ale jak czuć, jak inaczej pracuje przepustnica, normalnie na pedale gazu.
Wciskacie tutaj ten pedał, a on tak niechętnie. O, i mamy nawet aktywny tempomat. Trzeba dokupić taki pakiet bezpieczeństwa za 5500 zł. Wtedy ma się ten aktywny tempomat. On działa nawet start-stop, czyli zatrzyma samochód do zera i potem ruszy na przykład w korku. Oprócz tego blind spota, czyli czujnik martwego pola w lusterkach. I trzecią rzecz, czyli autonomiczne hamowanie przed pieszymi, rowerzystami i innymi samochodami. I to macie wtedy w takim pakiecie. Natomiast fajne jest to, że przy 120 km na godzinę ta skrzynia jedzie sobie na 7 biegu, ma 2500 obrotów i jest w środku naprawdę jak w samochodzie kompaktowym albo nawet segmentu D. Silny pożycz 2 dychy. Jedyne co słychać, to słychać opony. Szum od opon. Może to być kwestia nawierzchni, może to być kwestia opony, może to być kwestia tego, że to już jest zimówka, nie wiem. Ale to jest jedyny taki bardziej niepokojący dźwięk, jaki dobywa się tutaj ze środka. Znaczy z zewnątrz do środka. O, tak. Za to zobaczcie na zużycie paliwa. Przejechaliśmy te 7 km bardzo stabilnie, ani jednego hamowania, ani jednego przyspieszenia. Wszystkim steruje tempomat. Mamy średnie spalanie w tym momencie 5,9, momentami było 5,7, 5,8, 6,0, 5,9. Można przyjąć, że to jest niespełna 6 litrów. Przy 140 pewnie będzie to jakieś 7 litrów. Uważam, że to bardzo akceptowalne wartości, jak na to, że auto ma całkiem spore gabaryty. Szczerze mówiąc, jak w nim siedzę, to pomyślałbym, że bardziej jadę kompaktem niż takim typowym crossoverem segmentu B, bo i fajnie wyglądają te wybrzuszenia przy reflektorach, które ma. One poszerzają optycznie to nadwozie. Tutaj jest naprawdę dosyć szeroko, zobaczcie. Na wyciągniętej ręce nie dosięgam jeszcze do tamtych drzwi. Swobodę tutaj mam dosyć dużą i dla nóg, i dla ramion, i nad głową dużo miejsca, więc pod tym względem absolutnie wszystko w tym samochodzie się zgadza. Dodatkowo zobaczcie, że tutaj są takie 2 wgłębienia, żeby pasażerowie mieli jeszcze więcej miejsca, znaczy nie pasażerowie, tylko żeby kierowca i pasażer mieli jeszcze więcej miejsca nad głową. Tu jest półeczka, tu możecie włożyć telefon. Jest ładowarka? Jest ładowarka, ale moim zdaniem taki jak mój telefon duży wchodzi. Szkoda tylko, że go nie widać. Musicie tam zerkać, jak coś przyjdzie. Ewentualnie skomunikować to sobie z systemem multimedialnym, który ma Apple CarPlay i Android Auto, ale tylko po kablu. Jedno złącze USB. Szkoda, przydałyby się 2. Ale jest gniazdo zapalniczki, więc jak sobie tu wsadzicie ładowarkę, to będziecie mieli i 8. A, jeszcze w tej wersji ST-Line, co jest fajne, tylko rozszerzonej o pakiet X, jest też sprzęt grający B&O. Ten lepszy, ten premium. Tam słychać pieniądze, jak się wydobywają z tych głośników. 5,9. Tyle będzie palił, 6 litrów przy 120 km na godzinę. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Ile za to wszystko trzeba zapłacić? Wersja 155-konna, wersja z automatem, z wyposażeniem już bardzo dobrym, ST-Line i jeszcze pakiet X kosztuje 110 000 złotych. Dokładacie do tego wyposażenie za 5500 zł, ten aktywny tempomat, parę tutaj bajerów, lakier ten, który mamy tutaj na sobie, to jest 2000 zł, plus do tego jeszcze jakieś dodatki drobne i zamykacie się w sumie 120 000 złotych. Maksymalnie wyposażona Puma i tego słuchajcie. Tylko już nie ST-Line, ale Vignale, która ma prawdziwą skórę, masaże nawet w fotelach, nie wiem czy nie wentylację tych foteli, co jest ewenementem w segmencie B, można ją wyspecyfikować na 143 000 zł. Fajne w tym aucie jest to, że jak pojedziecie nim w jakąś trasę, to mimo, że jest samochodem segmentu B, tak na dobrą sprawę, to Was nie wymęczy, bo jest autentycznie dosyć komfortowy, w środku jest cicho, tempomat działa tak jak powinien, spala mało paliwa. A z drugiej strony potrafi, dać taką odrobinę frajdy z jazdy. Oczywiście nie jest tak sportowy jak Puma ST i ja bym wybrał Pumę ST, tą 200-konną, którą już testowaliśmy, bo po prostu i ma manual i tam czuć tego ducha hot hatcha. Tutaj tego takiego aż tak daleko posuniętego ducha hot hatcha nie ma, ale i tak jest to świetne auto, bo jest bardzo komfortowe w jeździe na co dzień. Jest bardzo ciche, jak jedziecie sobie w dłuższą trasę i Was nie wymęczy. Przy tym spali mało paliwa, a jednocześnie daje trochę tego smaczka sportowego. Dlatego wyobrażam sobie, że mogłaby nim spokojnie jeździć moja żona, która też lubi sobie depnąć, która będzie miała automat, której faceci nie zaskoczą na skrzyżowaniu i nie będą jej udowadniali, że oni są szybsi, bo naprawdę jak tutaj wciśnie gaz i zrobi w 8 sekund setkę, to niektórym zrzedną miny, a jednocześnie naprawdę czasami mógłbym ten samochód od niej pożyczać i się sam dobrze bawić, bo jest świetny, po prostu bardzo mnie urzekł.